Matka była osobą bardzo ciepłą, ale również o takich cechach bardzo silnie takich autorytarnych, to znaczy próbowała wymuszać i często krzykiem, nienawidziłem tego. Ale szalenie serdeczna, oddana, opiekuńcza. Z tym, że dla niej też praca była rzeczą najważniejszą. Ona była historykiem, była profesorem historii w różnych instytucjach. Po wojnie, kiedy skończyła doktorat rozpoczęty przed wojną jeszcze, więzienie przerwało, to ona była w różnych takich edukacyjnych instytucjach partyjnych, do partii należących, tak Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Instytut Kształcenia Kadr Naukowych, no to były takie pepiniery, prawda, mówiąc z francuska, miejsca kształtowania takich nowych elit, prawda, partyjnych. Tam zresztą bardzo wiele też było wybitnych różnych naukowców, skądinąd później znanych, prawda, z innych dziedzin, filozofii, socjologii, prawda, spotykałem ich później na uniwersytecie. Była szalenie pracowita, napisała dużo książek. O niektórych niechętnie wspominam, to są takie właśnie związane silnie z jej angażowaniem politycznym, tam jakieś książki o Leninie, prawda, i to chyba nie jedna. Lenin w Poroninie, coś tam, a może to nawet była jej pierwsza książka, prawda, może praca doktorska, tego nie wiem. Później ona przesuwa się, to znaczy też w jakimś sensie oddala się od polityki, od ideologii, chociaż pozostała bardzo, ja myślę, w swoim myśleniu bardzo naznaczona przez marksizm, przez lewicowość i ona coraz bardziej przesuwała się ku historii Polski XIX-XX wieku i przede wszystkim historii Galicji. Znów napisała sporo książek o Galicji, o działaczach ruchu socjalistycznego, prawda, nie komunistycznego, Daszyńskim. I to zazwyczaj rozmawiało się z nią przez chwilę, to znaczy ona kończy, ale później ona siadała za biurkiem i pracowała, ale była w domu, prawda, Ojca w domu nie było. No, byliśmy rodzina jak na warunki perelowskie, dość majętną. Mieliśmy zawsze gosposię, prawda. Pamiętam różne rozmowy z gosposiami. Z jedną gosposią, która mi mówiła, takie ideologiczne spory ze mną prowadziła, mówi: jeżeli ty nie wierzysz w Pana Boga, to w kogo ty wierzysz, w co ty wierzysz, prawda? I ja jej mówiłem, to jak żart, to wstydzę się właśnie opowiadać, ale co mi szkodzi. To ja opowiadałem, że w partię wierzę, albo w Związek Radziecki wierzę, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale to były tego typu, prawda, tego typu odpowiedzi.